Te spokojniejsze odmiany metalu, łączące folk z akustycznymi partiami, mają w sobie niesamowite pokłady piękna, powodujące, że odpływamy gdzieś w senne marzenia. Na pewno jednym z takich albumów jest Amorphis Elegy. Odcinek dedykuję Kubiszonowi, WelDJ Świniopasowi. Amorphis to jeden z najbardziej szanowanych zespołów sceny death, doom, gothic, folk metalowej. Przypomnę, że powstali w Finlandii, w Helsinkach w 1990 roku. Po opublikowaniu w 1994 roku świetnie przyjętego krążka Tales from the Thousand Lakes przyszedł czas na Elegy, który ukazuje się w 1996. Zmiany w muzyce w stronę lżejszego grania były tu zauważalne. Album zdominowały czyste wokale, śpiewy, gitary akustyczne. Mniej tu zdecydowanie w stosunku do poprzednika ciężaru gitar oraz growli. W ogóle album oparty jest o zbiór starych fińskich wierszy i opowiadań zebranych przez Lonnorota Eliasa i wydanych w 1840 roku pod wspólnym tytułem Kanteletar. Słuchając krążka ma się wrażenie, jakbyśmy byli odbiorcami historii i dotykali dawnej spuścizny przodków. Elegy ma w sobie lekko psychodeliczną aurę, która otula i wiruje dookoła, mimo pojawiających się ciężkich riffów. Ogólnie album odbiera się z lekkością, a gitary prowadzące prawie cały czas wygrywają folkowe melodie, wzbogacane gitarami akustycznymi czy to klawiszami. To poetycki, transcendentalny krążek pełen eklektycznych, pastelowych barw, które pozwalają kompozycjom oddychać, ale również nie pozbawiony pazura, bo tego ciężaru jest tutaj nawet sporo. W taki sposób to jednak to wszystko wymieszano, że bardziej doświadczamy tej delikatności niż odbieramy mocne riffowanie. Utwory kompozycyjnie są zróżnicowane, ale stylistycznie spójne i bardzo chwytliwe, zaś obecne w nich klawisze zahaczają swoją barwą o brzmienie lat 70. Mamy tu również trochę growlingu nawiązującego do korzeni zespołu, który nie dominuje jednak czystego śpiewu oraz struktur opartych na rocku. To muzyczny kalejdoskop, w którym niemalże w jednej chwili smutne i przygnębiające dźwięki zmieniają się w radosne i wesołe, którym towarzyszą szlachetne melodie. To jak nocna ćma, która przemienia się w pięknego, wielobarwnego motyla zwiastującego pogodny dzień. W tekstach ożyły dawne czasy, duchy przeszłości, krajobrazy emocji. To wszystko bardzo zgrabnie i z głową połączono z muzyką. Wydaje mi się, że na Elegy zespół sięgnął absolutu. I tak samo dobrze płyty słucha się w samotności, w pracy czy w samochodzie. I chociaż w każdym z tych miejsc odbiór albumu będzie inny, ale tak samo fantastyczny. Bo Elegy wibruje tylko w sobie znanym rytmie i tempie, dopasowując się do sytuacji. To posłuchajmy teraz fragmentów tego pięknego albumu. Krążek rozpoczyna się dźwiękami sitaru, kawałka Better Unborn. Następnie klawisze narastają i pałeczkę przejmują gitary wraz z growlami, które stopniowo przeradzają się w czysty wokal Passiego. Są one śpiewne i pełne energii i powodują, że zostawiamy rzeczywistość i odlatujemy gdzieś w przestworza. Tekst jest pełen pesymizmu i przedstawia obraz bezsilności jednostki wobec trudów życia. The Orphan to niesamowicie nastrojowy utwór, rozpoczyna się tak, jakby był żywcem wyciągnięty z prog rocka lat 70. Następnie wchodzi przepiękna, czysta linia wokalna z klawiszami nawiązującymi również do tamtej epoki. To niesamowicie emocjonalny utwór ze śpiewnym refrenem, melodyjnym solo oraz ciężkimi riffami. W pewnym momencie gitary z klawiszami tworzą ściany dźwięku. Utwór opowiada o sierocie, której towarzyszy poczucie beznadziei i samotności. Kantele rozpoczyna się folkowo przygrywającą gitarą, do której dołączają ciężkie riffy oraz growl znany z wcześniejszych nagrań grupy. To bardzo eklektyczna ballada, której również towarzyszą klawisze w stylu lat 70. Refren przepełniony jest czystymi śpiewnymi chórami, zaś zamykająca album wersja akustyczna jest bardzo melancholijna. Tekst opowiada o związku między cierpieniem a twórczością, gdzie sztuka łączy się z doświadczeniem artystów. Na zakończenie proponuję Keris, który poza ciężkimi riffami, energetycznym solo oraz klawiszami proponuje coś więcej. Po naszemu elementy disco-polowe oraz techno. A jak wiadomo, od techno można z nudów zdechnąć. Ale wbrew pozorom te formy są tak fajnie wplecione w folkową nutę, że bardzo wzbogacają muzykę.
Tekst opowiada o bólu i cierpieniu, jaki człowiek nosi w sobie. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Po kolorystyce oraz części świata, z której pochodzi zespół, można się zorientować, kto stworzył cover, a jest nim Christian Wallin, szerzej znany jako Necrolord. Na wodnym tle, w którym odbijają się promienie słońca, widnieje amulet, na którym umieszczono różne nordyckie wzory. Na nim widnieje inspirowana fińską sztuką ludową nazwa zespołu, a pod nią tytuł albumu. Okładka jest prosta, jednak zachęca do zapoznania się z zawartością albumu, gdyż przyciąga swoim spokojem oraz równowagą. Wkładka jest czarno-biała ze srebrnymi tytułami utworów. Na pierwszej stronie wyszczególniono skład nagrywający oraz pozostałe info dotyczące albumu, typu gdzie nagrano krążek, producenta i tym podobne. Na dalszych kilku stronach wydrukowano teksty do utworów na tle folkowych okręgów. Taki okrąg znajduje się również na krążku CD wraz z nazwą zespołu, tytułem albumu, tytułami utworów oraz logotypem wydawcy. Na stronie zamykającej umieszczono zdjęcie zespołu wraz z tytułami utworów oraz ich kompozytorami. Na dole loga wydawców. Uwielbiam Elegy od pierwszego odsłuchu na kasecie. Powala klimatem, formą oraz kompozycjami. Jest delikatne, ale nie pozbawione wyrazistości. To efemeryczne połączenie ciężkich brzmień i art rocka, które wirują nad nami, dając się ponieść emocjom opisującym metal lat 90. Wspaniałe, wciągające. Musisz mieć ten album. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!